750 koni mechanicznych, 3,5 sekundy do setki. Oto nowy MG IM6. MG IM6 to nowy średniej klasy wielkości SUV od MG. Marki, która kiedyś była brytyjska, a dziś należy już w pełni do Chińczyków. Model IM6 pozycjonowany jest wyżej niż dotychczasowym modelem MG i celuje w segment subpremium. To auto ma konkurować bezpośrednio z Teslą Model Y, Xpengiem G6 czy BYD Sea Lion 7. Samochód jest naprawdę duży. 4,9 metra długości, prawie 2 metry szerokości i 167 cm wysokości. Pod podłogą została umieszczona bateria o pojemności 100 kWh, a cała architektura oparta jest na szybkim 800V systemie ładowania. Wersja, którą testuję, ma napęd na 4 koła, 751 koni mechanicznych i od 0 do 100 km na godzinę rozpędza się w 3,5 sekundy. To oznacza, że mamy do czynienia tu z naprawdę szybkim SUV-em. Jego prędkość maksymalna to 252 km na godzinę. Jak wygląda zużycie energii? Średnio 25 kW na 100 km, co bardzo dobrze widać w teście Bjorna Nylanda, który szczegółowo pokazuje wyniki przy 90 i 120 km na godzinę. Najciekawsze jest jednak to, że IM6 wyposażono w skrętną tylnią oś. Coś, czego próżno szukać w wielu europejskich modelach tego segmentu. Efekt? Mniejszy promień zawracania i zdecydowanie pewniejsze prowadzenie przy wyższych prędkościach. Zobaczcie, drzwi otwieramy w ten sposób, iż wystarczy włożyć tu rękę, a drzwi same już się uchylają. Szyby, mamy tutaj klejone szyby dwuwarstwowe, nie wiem czy dobrze widać. Tak samo z tyłu. Są tutaj klejone szyby dwuwarstwowe. Ogromne zaciski Continentala, 4-tłuczkowe. Bagażnik. I szczerze powiedziawszy, ta powierzchnia załadunkowa tutaj jest zwężona u góry, przez co to troszeczkę obniża ustawność tutaj tego bagażu, ponieważ no, jakby tu mamy szeroko, a tu mamy coraz wężej i nawet jeżeli byśmy chcieli teraz walizkę na równo postawić, to tutaj mamy taką lukę, miejsce niewykorzystane. Mamy tutaj też mały jeszcze schowek. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o miejsce bagażowe. Cały luk bagażowy, nie wiem ile ma litrów pojemności. Sprawdzę to i napiszę na dole. Rozejrzyjmy się trochę po wnętrzu MG IM6. Absurdalna ilość wyświetlaczy. Mamy jeden główny wyświetlacz przed sobą, wyświetlacz multimedialny, one są odseparowane, działają niezależnie, oraz wyświetlacz tutaj w tunelu środkowym, który służy do kontroli wszystkimi systemami oraz zarządzania praktycznie całym samochodem. Tu jest dość miękko, tutaj jest również miękko, tu mamy głośnik wysokotonowy i głośnik średniotonowy. Na samym dole dostajemy plastik. Jedna sprawa, nie ma tutaj takiego zwykłego uchwytu. Trzeba tutaj włożyć palce pomiędzy drzwi a tą taką wypustkę. Nie jest to do końca wygodne. Uważam, że tutaj mogłoby być jednak wgłębienie, które pozwalałoby lepiej chwytać za te drzwi, chociaż no, trzeba się trochę, słuchajcie, wychylić do tego, żeby te drzwi złapać i je zamknąć. Tutaj oczywiście podświetlenie ambientowe mamy z jednej i z drugiej strony. Nie widzę, żeby to podświetlenie było gdzieś tutaj na desce rozdzielczej. Deska rozdzielcza jest również tutaj obszyta bardzo fajnym, miękkim materiałem. Dość to jest, można by powiedzieć, że w miarę solidnie wykonane. No tutaj bym się do niczego może nie przyczepił, ale ten plastik tutaj jest strasznie cienki. Wydaje się być, że to jest naprawdę, nie jest to gruby, sztywny taki plastik, jak byśmy sobie wyobrażali. On jest naprawdę cieniutki i obawiam się, może nie, może moje obawy są błędne, może tak po prostu, może to się akurat może sprawdzać. W każdym razie uważam, że tutaj mogłoby być kawałek materiału, ta wstawka jest zbędna. Kierownica jest bardzo duża.
jak na sportowe auto, które ma 751 koni, to kierownica jest jak w autobusie. Mimo że jest płaska na dole, to jest ogromna i sprawia takie wrażenie takiej nieporęcznej. Przeszkadza trochę, jeżeli się przybliżę, bo w tej chwili jestem odsunięty praktycznie na maksa, ale jeżeli się przybliżę, to ona może przy pełnym skręcaniu nieco tutaj od spodu nam przeszkadzać, no ale myślę, że pewnie to się i da do tego przyzwyczaić. Tu mamy lusterko wsteczne. Teraz jest akurat przysłonięte wszystko śniegiem. Może z czasem ten śnieg trochę stopnieje i będzie ono działało, ponieważ te lusterko samo w sobie tutaj, które mamy montowane standardowo, ono jest bardzo małe. Ono ma może z 10 cm i jest naprawdę malutkie, więc dlatego postanowiono zamontować tu lusterko dodatkowe wsteczne. W tej chwili ono jest, tak jak powiedziałem, przykryte śniegiem i nic nim nie widać, co też świadczy o tym, że mogłoby być to nieco inaczej rozwiązane. Druga sprawa, która mi się nie podoba w tym samochodzie, to jest, słuchajcie, tutaj te miejsce na telefon. I fajne, że ono jest, fajnie, że jest wentylowane, ale jakość tego materiału, tej gumy tutaj, musicie sami zobaczyć, ono naprawdę przypomina mi troszkę jakość takiej tandetnej gumy. Na serio. Mogłoby być to wykończone tak jak w Zigrze, jakąś taką alcantarą, coś w tym stylu. Jeszcze pokażę Wam fotele, jak wyglądają. Słuchajcie, fotele trochę musicie powiedzieć, że przypominają takie fotele Chesterfieldy, skórzane fotele, które można widzieć w gabinetach u prezesów. Mamy tutaj oczywiście wysuwaną tą dolną część. No i fotele mają bardzo naprawdę szeroki zakres regulacji. Fotele same w sobie są obszyte z dobrego materiału. Myślę, że tutaj jest naprawdę ok. Nie wiem, jak to będzie się sprawdzało tutaj te wypustki, jeśli chodzi o te poduszki w dłuższej trasie, ale te fotele są naprawdę miękkie akurat w tym segmencie. Jeśli chodzi tutaj o obszycia boczne, ta skóra jest nieco twardsza i sprawia wrażenie takiej bardziej wytrzymałej. Tył, wygląda on podobnie. Zobaczcie. Z tyłu mamy też ogromną kanapę, która też może przypominać właśnie zestaw skórzanych kanap dawnych lat. Wizualnie ona jest naprawdę ładna. Mamy tutaj oczywiście wczepy Isofix. No i tak jak wcześniej pokazałem, tutaj jest miejsce na cup holder i ewentualnie na telefon. Kanapa jest regulowana, 15 stopni i tutaj mamy z tyłu zarówno też ten samo rozwiązanie, czyli musimy złapać drzwi w ten sposób, żeby je zamknąć. Oczywiście jest guzik do otwierania drzwi, głośnik średniotonowy, głośnik wysokotonowy. Myślę, że możemy wsiąść chwilę do tyłu. Zobaczcie, ten fotel jest cofnięty na maksa i jeszcze mam naprawdę sporo miejsca. Wadą na pewno z tyłu jest fakt, że nie ma wyświetlacza. Nie ma wyświetlacza. Jeżeli ten samochód chce realnie konkurować z Tesla Model Y, to powinien przejść jak najszybciej upgrade, żeby dodać ten wyświetlacz, bo myślę, że w długich trasach, szczególnie dla kogoś, kto ma rodzinę, ten wyświetlacz może naprawdę być przydatny. Podłączenie do USB-C można w ten sposób ładować czy to iPada, czy jakieś inne urządzenie multimedialne, bądź cokolwiek innego. Materiał, no to tutaj mamy dość przyjemny materiał. Tutaj to wykończenie przy panoramicznym dachu wydaje się być całkiem w porządku. Tu dostajemy, słuchajcie, głośniki z tyłu, może Wam pokażę. Pod koniec panoramicznego dachu dostajemy zestaw głośników. Także jest tutaj te audio, powinno być generalnie na przyzwoitym poziomie. Proszę bardzo, na dachu jest oczywiście trochę śniegu i w tej chwili nie widać, ale jest taki lekko fioletowy, czyli to jest pewnie dach z filtrem UV, który będzie chronił nam przed promieniami słonecznymi. To wszystko z tyłu. I jeszcze jedna taka sprawa, jeśli chodzi o same wyposażenie. Słuchajcie, to co mnie zaskoczyło, chyba negatywnie mogę powiedzieć, to fakt, że kierownica jest regulowana ręcznie. Mamy tutaj wajchę i do przodu, do góry, do tyłu. To jest sterowane. Oczywiście nie będę robił testu o mody. O moda!
i sprawdzał, czy wypadnie, czy nie. Ale to jest zadziwiające, że kierownica jest regulowana ręcznie i no, chodzi ona naprawdę leciutko. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Dla mnie powinna chodzić nieco sztywniej, no ale widocznie producenci tak przewidzieli, że ma ona w ten sposób tak działać. Jeśli chodzi o funkcję ekranu, tak jak wspomniałem, tutaj mamy ekran multimedialny odpowiedzialny za właśnie YouTube, czy CarPlay, czy Amazon, czy TikTok. Oczywiście tego nie można oglądać podczas jazdy, jest to tylko dostępne podczas ładowania. Tutaj mamy ten ekran główny, na którym są wyświetlane wszystkie wartości typu prędkość, który akurat mamy wybrany kierunek ruchu, czy przód, czy tył, dodatkowo ewentualnie jakieś ostrzeżenia. Jeśli chodzi o nawigację, no to ona jest bardzo duża. Zobaczcie, tutaj ten ekran samej nawigacji jest dość spory. Może spróbuję wpisać Warszawa. Znalazła Warszawę. Zobaczymy, czy nam zaplanuje od razu trasy ładowania. Wybieramy. Obliczę nam trasę. No i jest. Mamy tutaj alternatywne drogi, ale czy ona uwzględniła nam postoje? Nie wydaje mi się. Słuchajcie, nie wydaje mi się, że ona uwzględniła postoje. Samemu można sobie dostosować, czyli możemy sobie dostosować. Nie jest dostępny plan ładowania dla tej trasy. Jest poza zasięgiem. Tutaj nic nie zrobimy, czyli widocznie to oprogramowanie tylko działa, jeśli chodzi o to na razie w Norwegii. Szkoda, bo zapowiadało się dobrze. No więc sprawdźmy ten samochód, jak się sprawuje podczas jazdy, jak te 750 koni wygląda w praktyce. Oczywiście w tej chwili jadę w trybie komfort, to nie jest pełna moc tego samochodu. No dobrze, ruszajmy. No i teraz mam tutaj rozkład siły na silniki, mniej więcej 50/50 przy takiej spokojnej jeździe. Oczywiście powiadomienie o tym, żebym skupił wzrok swój przed sobą. Bardzo czułe są te kamery, może tak. I te powiadomienia co chwilę są mi tutaj pokazywane, wyświetlane. Tak jak już wspomniałem wcześniej, kierownica jest dość spora. Czuję się trochę jakbym prowadził autobus, a nie samochód osobowy. Tym bardziej wyposażony w mocy 751 koni mechanicznych. Ale mimo, że ta kierownica jest spora, to dość łatwo się nią kieruje. W sensie takim, że bardziej przypomina charakter kierownicy auta miejskiego, czy też układu kierowniczego auta miejskiego, niż charakter auta sportowego. Jeśli chodzi o tą moc, to ją czuć. Czuć ją pod pedałem gazu. Widać, że ewidentnie auto lubi prędkość. Jest zaprojektowane w taki sposób, tak jak przy Tesli ostatnio narzekałem, że przy 100 na godzinę czuć dość mocno tą prędkość, tak tutaj praktycznie te auto aż chce jechać trochę szybciej. Ono prosi o to, żeby tam poniżej setki nie schodzić. Także no, na pewno to jest fajna sprawa. Oczywiście o ile nie złapiemy pierwszego mandatu i za niego nie będziemy musieli zapłacić. Przyciskasz, nie resetujesz i masz cały czas 130. To do tego momentu pewnie to jest fajne. Jedyne co tak na razie z takiej jazdy próbnej mi przeszkadza, to tak jak wspomniałem wcześniej, raczej brak tego lusterka wstecznego. Czasami chciałbym się zorientować jednak, co za mną jedzie, dlatego muszę korzystać z tych bocznych lusterek, co nie do końca jest wygodne. A samo włączanie go tutaj na kierownicy, tego lusterka wstecznego, patrzenie w środek tutaj tego prędkościomierza, czy też lekko po prawej stronie, no nie jest optymalne. Moim zdaniem to jest słabe rozwiązanie. Mogłoby być, no choćby jak w Xpengu, cyfrowe lusterko po prostu wsteczne. Myślę, że to by było o wiele bardziej wygodne. Jeśli chodzi o ciszę i komfort, to tu jest naprawdę cicho. Tym bardziej, że samochód jest wyposażony w tak zwany Intelligent Noise Cancellation. Definicję tego pokażę Wam tutaj na dole, co to dokładnie oznacza. Nie jestem ekspertem, więc chciałbym się nie wypowiadać potem, żeby mi czegoś nie zarzucono, więc wolę to napisać, sprawdzić dokładnie i Wam tutaj na dole przedstawić. Komfort foteli, to uważam, że tutaj one mogłyby być faktycznie nieco bardziej sportowe, nieco bardziej kubełkowate, żeby trzymały lepiej na boki.
bo no, siedzi się w nich, zresztą one wyglądają jak takie fotele kanapowe i tak się właśnie w nich siedzi. Wygodnie, ale no niekoniecznie pasujące do charakteru tego auta. No bo jednak 750 koni to mogłoby oznaczać, że auto ma bardziej charakter sportowy niż taki miejski, czy też długozasięgowy, prawda? Taki cruiser. Chociaż no ciężko mówić o cruiserach, jeżeli to jest auto na baterię, mimo że ta bateria to jest 100 kWh. No i mamy tutaj architekturę ładowania 800 V, czyli bardzo szybkie załadowanie. I te 100 kWh producent deklaruje, że jesteśmy w stanie podładować około 25 minut. Tu Wam też dokładnie to napiszę. Oczywiście mamy dostępną wersję z napędem na tylnią oś, no i z napędem na wszystkie 4 koła. Na razie w Norwegii są dostępne tylko te dwie wersje. W Polsce ten samochód na razie jeszcze nie jest oficjalnie dostępny i nie ma żadnych nawet sygnałów póki co, że będzie wprowadzany na rynek w Polsce. I pewnie kilku z Was zapyta się, no to po co testujesz samochód, który w ogóle nie jest na razie dostępny w Polsce? No uważam, że ciekawa sprawa, żeby zobaczyć inne samochody elektryczne, oprócz Tesli może i BYD, które są w tej chwili obecne na rynku, otworzyć swoje nieco horyzonty, spojrzeć, że ta elektromobilność się naprawdę rozwija dość dynamicznie. Są wprowadzane to coraz nowsze modele, coraz ciekawsze i zarówno designersko, jak i zachęcające, żeby zwrócono na nie uwagę, choćby właśnie w tym przypadku MG i tych 750 koni. No, powiem Wam tak, nie, to jest banan na twarzy, jest banan na twarzy, tak, jest banan na twarzy, no jest ta moc, jest, czuć ją. I myślę, że to jest taki główny wabik na klienta w przypadku tego auta, ponieważ on jakby tutaj, jeśli chodzi o wnętrze, on nie oferuje nic ponad to niż choćby Tesla. Uważam, że wykończenie tego wnętrza jest podobne, oprócz tych ekranów, wiadomo, które mogą służyć jako wabik, chociaż nie dla wszystkich, więc tutaj ta moc na pewno jest takim punktem ciężkości. Firma postarała się tym właśnie aspektem przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów, żeby zwrócono uwagę na ten samochód. Zobaczymy promień skrętu tego samochodu. A całkiem klawo. Nie było najgorzej. Myślałem, że się, słuchajcie, nie zmieszczę. Jednak się zmieściłem i to zostało mi jeszcze bardzo dużo zapasu. Także jeśli chodzi o promień skrętu, muszę przyznać, że wcale nie było to najgorsze. Może spróbujemy jeszcze przetestować autopilota. Słuchajcie, mam 80 na godzinę i autopilota. Zobaczymy. No i nie pogubił się, co jest dobrą wiadomością. Tak, trzymam kierownicę. Okej, no zobaczcie, no radzi sobie całkiem w porządku. No nie najgorzej. Zobaczymy, jak sobie na moście poradzi. O, coś tu się zadziało. Okej. Nie, słuchajcie, no jakby nie najgorzej. Uważam, że sobie radzi. Mamy tutaj takie łopatki pod spodem, pod kierownicą, którymi możemy zwiększać lub zmniejszać prędkość, albo też dystans od poprzedzającego samochodu. Dojeżdżamy do świateł. Oczywiście nie ma świateł wyodrębnionych tutaj na monitorze. Musimy sami kontrolować, czy jest zielone, jakie jest światło aktualnie, ale uważam, że no naprawdę, słuchajcie, jakby nie ma lipy. Naprawdę jeździłem gorszymi samochodami, jeśli chodzi o tą funkcję. Także
Także tu jest pod tym kątem bardzo, bardzo dobrze. Widzicie, tu mamy linię krawężnika i tu możemy samochód spróbować dosunąć 20 cm do krawężnika. Spróbujemy to zrobić. Auto zaczyna manewrować nam. Bez mojej ingerencji. Czyli to jest taka pomoc w tym, żeby dojechać bliżej do krawężnika. Słuchajcie, jestem pełen strachu. No masakra, no zaparkował. Chcemy... Dobra, ok, idziemy zobaczyć na zewnątrz, jak to wygląda. Słuchajcie, auto się dosunęło praktycznie niemal idealnie do tego krawężnika. Także jestem pod dużym wrażeniem. Ok, więc teraz przetestujemy tryb sportowy. W takim razie teraz może trochę takiej perspektywy tak zwanego point of view, pierwszego planu. Jak widzicie, kierunkowskaz w prawo i wyświetla nam się tutaj kierunkowskaz w lewo i to jest ten problem. Tu ta kierownica widać ewidentnie przysłania mi ten widok. Także uważam, że to mogło być w nieco trochę lepszym miejscu. Jestem w trybie sportowym, czyli teoretycznie mam dostępną pełną moc 751 koni i faktycznie czuć ją pod pedałem delikatne wciśnięcie i ten samochód się mocno wyrywa. Zupełnie inaczej niż w trybie komfortowym. Spróbuję teraz to jeszcze trochę przyspieszyć. Jezu, no to szalone. To szalony jest samochód. No, chwila i jest 60, prawie 70 było. Słuchajcie, no dobra, w trybie komfortowym jest to zupełnie inaczej. Wtedy ten pedał przyspieszenia jest zupełnie taki bardziej elastyczny. To znaczy, że on nie reaguje pod każdym wręcz dotknięciem tego pedału przyspieszenia, tylko zostawia sobie chwilę czasu na tą reakcję. No i to myślę, że to jest najbardziej optymalne. Czy naprawdę taka moc jest potrzebna w tym samochodzie? No myślę, że nie. Myślę, że spokojnie połowa tej mocy by wystarczyła. No, te 400 koni powiedzmy, spokojnie by wystarczyło. Wracając do tematu, czy jest dalej, jeszcze może dokończę ten temat, czy jest on konkurencją dla Tesli czy Xpenga G6. Aha, wyszło ostrzeżenie, że jest o możliwej kolizji. No trochę zbyt, nie wiem dlaczego wyszło to ostrzeżenie o kolizji, może zbyt optymistycznie podszedł do sprawy. Było miejsca jeszcze zarówno z lewej strony sporo, jak i z drugiej strony. No ale to są problemy właśnie tych nowoczesnych technologii. No nie każdy system działa idealnie, nie każdy system działa poprawnie, nie każdy system jest w stanie jeździć samodzielnie. To pokazuje właśnie problem całego zagadnienia, szerszej perspektywy tego autonomicznej jazdy, że te systemy muszą naprawdę być dopracowane i wymagają jeszcze dość sporo pracy. Zarówno czy to jeśli mówimy o Tesli, chociaż Tesla ma naprawdę fantastycznie dopracowane, oni cały czas nad nim pracują, a Xpeng również ma świetnie to zrobione. Tutaj jeśli chodzi o te systemy, dostajemy je w standardzie. Uważam, że one swoją podstawową jakby rolę spełniają, czyli mamy tutaj ten autopilot, mamy fajne tutaj tych wszystkich asystentów, którzy czuwają nad Tobą podczas zwykłej jazdy, oczywiście pomijając te wszystkie powiadomienia, które tam o przekroczeniu prędkości i o jakichś innych rzeczach, o rozproszeniu się, to jeżeli wyłączyć te dwa powiadomienia, to uważam, że fajnie, że one te systemy jednak nad Tobą czuwają, że pomagają Ci w tej codziennej jeździe. Byle tylko po prostu człowiek się nie rozleniwiał i nie ufał w 100% tym systemom, tylko jednak starał się samemu kontrolować, to uważam, że to są fajne, przydatne rzeczy w życiu codziennym, które z pewnością ułatwiają nam życie. Podsumowując cały ten test, mówiąc o samym wnętrzu i o przestronności tego samochodu, to jest naprawdę tutaj dość sporo miejsca
na miejsce nie ma co narzekać. Ten tunel środkowy, uważam, że tunel środkowy mógłby być nieco dłuższy, nieco bardziej wygodniejszy. Ja osobiście lubię, kiedy tunel środkowy jest wysoko i mogę tą rękę sobie położyć tutaj tak wysoko, oprzeć sobie. Dlatego dla mnie ten tunel środkowy to nie jest moja wymarzona rzecz. Uważam, że tutaj dałoby się nieco poprawić. Jeśli chodzi o te same wyświetlacze, no jest ich sporo. Czy za dużo? No to zależy, kto co lubi. Słuchajcie, no dla mnie uważam, że ten jeden wyświetlacz, można by z tego jednego wyświetlacza zrezygnować albo zrobić go połowę mniejszego i dać tą połowę do tyłu. W ten sposób to rozwiązać, zamiast pchać wszystko do przodu, ewentualnie ten wyświetlacz przesunąć nieco. O, i tutaj asystent mi znowu pomaga, zauważyliście? Właśnie to jest to, o czym mówiłem, że jednak one potrafią nie tylko przeszkadzać, ale też i pomagać w takim codziennym użytkowaniu. Wracając do tych wyświetlaczy, uważam, że ten wyświetlacz mógłby być o połowę mniejszy i mógłby być przesunięty trochę w prawo lub też dane zupełnie do tyłu. To by pomogło pasażerom z tyłu. Pomogło, nie pomogło, ale no na pewno nadałoby atrakcyjności dużo większej temu autu. System audio troszkę mógłby być trochę lepszy, ale ogólnie uważam, że ten samochód zasługuje na ocenę. Powiedzmy, jeżeli mielibyśmy się trzymać skali od 0 do 10, a Tesla, powiedzmy, miałaby tą 7 z plusem, może 8, to ten samochód na pewno, jeżeli Tesla ma 7 z plusem, Xpeng ma 7, to ten samochód zasługuje na 6 z plusem. Jeżeli byśmy taką przyjęli skalę ocen. Bo nie jest to poziom Xpenga G6, ale też nie można powiedzieć, że mocno odstaje od G6, czy też od konkurencji. To jest naprawdę porządnie, dobrze zbudowane auto i tutaj ma silną konkurencję. No, bezwzględnie Xpeng technologicznie jest gigantem, jak ktoś napisał w komentarzu wcześniej. No i Tesla sama w sobie też nie jest w kij dmuchał. Jeszcze na sam koniec sprawdzimy, jak sprawuje się ten samochód, jeśli chodzi o autonomiczne parkowanie. Mamy tutaj parking. No i zobaczcie sami. Te miejsca się dość poświetlają. Tutaj mamy miejsce podświetlone, ale ja chcę wybrać takie w miarę bezpieczne dla siebie miejsce. Boję się, tutaj jest ciasno, a nie chcę go poddawać takiemu surowemu testowi, więc chciałbym sprawdzić, czy on sobie poradzi tutaj z tym miejscem, z 5. Dokładnie. Tak, naciskam start. Zobaczymy. No i ok. Parkujemy. Widać, że poprawia. Ale słuchajcie, co robi to jak dziki, strasznie szalony. Ok, mamy parking. Zakończyliśmy parkowanie. No i co? No w miarę, słuchajcie, to się udało. W miarę to się udało. Co prawda auto robiło to na kilka razy, ale nadganiało, że tak powiem, szybkością, bo byłem przerażony, jak on szybko próbuje to robić. Inaczej, jaką moc wkłada. On naprawdę, to przyspieszenie było dość duże. Ale muszę przyznać, że naparkował całkiem nieźle. Także tutaj na pewno plus z mojej strony dla MG, bo zrobił to całkiem poprawnie. Spoko, naprawdę dobrze.
Okej, słuchajcie, to wszystko, co dla Was przygotowałem na dzisiaj. Mam nadzieję, że się spodobało. Jak zwykle błaganie o subskrybentów. No chciałbym dojść do tego 1000 subskrybentów. Na razie troszeczkę mi ich brakuje. W tej chwili chyba około 220, coś w tych okolicach. Także chciałbym przekroczyć tą magiczną liczbę 1000, żeby móc się czym chwalić. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że następnym razem naprawdę mi się uda coś europejskiego. Jestem wstępnie umówiony po rozmowach ze salonem Mercedesa i chciałbym przetestować Mercedesa CLA, nowego w elektryku, który ma prawie 800 km zasięgu, także chciałbym sprawdzić ten samochód. Mam nadzieję, że się uda to jak najszybciej. No i co, dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć!